Co zrobić, żeby wasze świeżo posadzone róże, młode róże, chciały tak rosnąć, jak tutaj widać? Zobaczcie, robię coś takiego. Odginam ten pęd. Tak jak się kulkuje pędy róż pnących. Na końcu powiem wam, jaki zabieg jest dużo ważniejszy od cięcia, który zdecydowanie bardziej wpływa na to, jak rośliny się będą rozrastać. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Dzisiaj odcinek o pielęgnacji młodych krzewów róż w środku lata. Mam ze sobą sekator, więc pewnie myślicie, że będzie o cięciu, ale nie tylko. Powiem, co zrobić, żeby świeżo sadzone róże, takie, które rosną krócej niż rok w waszym ogrodzie, pięknie się rozrosły i w przyszłym sezonie super obficie zakwitły. Zaczynamy. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek, który nakręcimy w naszym żywym katalogu róż. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj bardzo młode krzewy, które były sadzone na początku maja. Większość jako goły korzeń. Teraz właśnie kończy się ich pierwsze kwitnienie i to jest ten moment, kiedy warto przyjrzeć się tym roślinom i spróbować zrobić coś, co spowoduje ich rozkrzewienie, co spowoduje, że wytworzą nowe, mocne, grube pędy, które w przyszłym roku będą stanowiły szkielet tej rośliny. Mamy tutaj krzewy z różnych grup. Miniaturowe, okrywowe, rabatowe, wielkokwiatowe. I co ciekawe, to zwróćcie uwagę, że nawet krzewy tej samej odmiany, sadzone w tym samym czasie, mogą się bardzo różnić wyglądem. Tutaj mamy pięknie rozrośnięty krzew, który może się wydawać, że jest krzewem dwuletnim, a jest to krzew, który ma tak naprawdę 3 miesiące. Ta sama odmiana tutaj wygląda już trochę gorzej. Mamy zdecydowanie mniej pędów. Podobnie tutaj. Ale tutaj widać, że coś już zaczyna się dziać. Zobaczcie, rosną nam młode, szkieletowe pędy. Takie, na których nam bardzo zależy. Takie pędy jak te. Tutaj jeszcze niewiele się dzieje. Mamy kilka pędów, które wyrosły zaraz po posadzeniu i roślina jak gdyby na tym się zatrzymała. Przekwitły kwiaty, jeszcze kilka kwiatów kwitnie i na tym jest koniec. Ale jak się dobrze przyjrzycie, to tutaj z kątów zaczynają wyrastać nowe pędy, które są cenne. Te pędy jeszcze w tym roku zakwitną. Ale tak naprawdę najbardziej zależy nam na pędach, które wyrosną od samej nasady i będą jakby zastępować te pędy. Zobaczcie, najbardziej powinno nam zależeć na takiej sytuacji jak tu, że wyrastają mocne, grube, takie czerwonawe pędy od samej nasady, jak ten. Nawet te niżej tutaj, jak ten. Zwróćcie uwagę, że te pędy wyrastają nawet wtedy, kiedy nic nie zrobiliśmy. Nie przycięliśmy jeszcze tej rośliny. I to jest najważniejsza informacja z dzisiejszego filmu. Chodzi o to, że nie trzeba przycinać rośliny do tego, żeby ona sama zainicjowała wzrost mocnych pędów. Mało tego, czasem nawet jest lepiej nie przyciąć rośliny i ona nam wtedy łatwiej zainicjuje wzrost takich pędów, niż wtedy, kiedy roślinę przytniemy. Od czego to zależy? Tak naprawdę trudno powiedzieć. Zależy od odmiany, zależy od grupy róż, ale czasem zależy po prostu od konkretnej rośliny, od miejsca, w którym rośnie. I warto rośliny obserwować i podjąć takie działanie, które będzie adekwatne.
pokażę, kiedy ja decyduję się na przycięcie rośliny, kiedy przycinam ją nisko, kiedy przycinam ją wyżej, a powiem też, kiedy w ogóle nie dotykam takiej róży i czekam, aż ona sama z siebie zrobi coś takiego jak tu. Tutaj mamy idealny przykład. Stoimy przy róży rabatowej Hot Rococo. Są 3 krzewy. Najładniejszy jest ten w środku, tak? On jest właśnie dokładnie taki, jak chcielibyśmy, żeby był. Czyli mamy kwiaty, pędy kwiatostanowe, które przekwitły i nowe pędy, które rosną, tak? Jak postępować w takim przypadku? To jest dosyć proste, dlatego że to wszystko, na czym nam zależy, tutaj już się zadziało, więc tutaj po prostu zwyczajnie możemy sobie tylko i wyłącznie wyciąć to, co nam przekwitło. Tutaj w takim przypadku tak naprawdę wysokość cięcia nie ma takiego wielkiego znaczenia, dlatego że to, co chcielibyśmy, żeby się z tą rośliną stało, już się dzieje, tak? Czekamy spokojnie na drugie kwitnienie. Tutaj mamy sytuację nieco inną, to znaczy krzew jest dość ładny, ale dalej chcielibyśmy, żeby takich pędów było tutaj więcej, tak? A jednocześnie widzimy, że już nowe pędy zaczynają rosnąć. Co możemy zrobić? Tak naprawdę też wyciąć to, co przekwitło. I tyle. I resztę zostawiamy, nie ruszamy, dlatego że już ten krzew jest w takiej fazie, że jakakolwiek większa ingerencja sekatorem tylko by zrobiła krzywdę tej roślinie. Nie ma sensu tu robić nic więcej. Czekamy, co się wydarzy dalej. Na końcu powiem Wam, jaki zabieg jest dużo ważniejszy od cięcia, który zdecydowanie bardziej wpływa na to, jak rośliny się będą rozrastać. I tutaj mamy, można powiedzieć, sytuację trochę najgorszą, dlatego że roślina tutaj jest najmniejsza. Roślina jest najmniejsza, najsłabsza. Mało tego, mamy jeden pęd złamany podczas tutaj spulchniania podłoża. I teraz taką roślinę możemy przyciąć na przykład nisko. Jest jeden element, jeden szczegół, który napawa mnie optymizmem, jak patrzę na tą roślinę. Mianowicie tutaj już przy ziemi widzę wyrastające pędy, które zależy mi na tym, żeby były jak najmocniejsze. Jeżeli przyciąłbym tą roślinę w ten sposób, tak, powiedzmy to sobie wytnę całkiem, to zobaczcie, zostawiam pęd, na którym rośnie tak, 1, 2, 3, 4 i jeszcze tutaj nad samym dole piąte nowe przyrosty. Jeżeli tak zostawię, to te wszystkie przyrosty będą mniej więcej podobnej mocy, podobnej grubości i tak naprawdę ja wolę, żeby te młode pędy wyrastające jak najniżej były jak najmocniejsze. Wobec tego dla mnie lepiej będzie zrobić tak. Wtedy zostawiam tylko ten i liczę na to, że ale najbardziej ten pęd mocno mi urośnie. Podobnie jest tutaj. Tutaj już zaczyna mi coś rosnąć. Jeżeli to zostawię, to troszeczkę zdominuje mi całą roślinę, ale mi zależy bardziej na tym, żeby urosło to. I tutaj mam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Złamany pęd, który tak naprawdę będzie do usunięcia cały, ale tutaj, czy to będzie dobrze widać? Tutaj widzicie, tutaj z nasady wyrasta nowy pęd, który będzie najcenniejszy. I teraz tak, mogę wyciąć całkiem tego pęda, ale jeżeli on leży, to jest bardzo ważne, jeżeli on leży w takiej pozycji horyzontalnej, to w zasadzie nic tutaj wiele się nie wydarzy, natomiast on odżywia mi to miejsce i tutaj się będzie więcej działo, więc ja bym go zostawił w ten sposób. On będzie odżywiał mi całą tą nasadę. Zostawiam tak. Mógłbym go też spokojnie wyciąć w tym miejscu, nie? Ale wolę go tak zostawić. Tutaj mamy róże wielkokwiatowe, które reagują jeszcze troszeczkę inaczej niż rabatówka, tak jak przed chwilą żeśmy oglądali.
Zobaczcie, tutaj mamy już wycięty kwiatostan, taki jak ten tutaj. I zobaczcie, co się dzieje. To było zrobione około tydzień temu. Najwyżej położony pąk zaczął wyrastać. On będzie teraz zdominuje ten pęd i on będzie najmocniej rósł z wszystkich pąków, które tutaj są. Inne też lekko nabrzmiewają, ale przez to, że ten pęd ruszył szybciej, to on jak gdyby zablokuje wzrost częściowo albo całkowicie tych pozostałych, które by mogły być niżej. Podobnie wygląda sytuacja tutaj. Zobaczcie. Ten, który zaczął pierwszy wyrastać, zdominuje pozostałe. Co się stanie? Tu mi urosną 3 pędy, tu mi rośnie 1, może 2, może 3 pędy, ale dół nie będzie rósł. I w takiej sytuacji lepiej jest przyciąć roślinę trochę niżej, o, na przykład tak. Słabe pędy jeszcze niżej, na przykład tak. Te sobie już zostawię, ale te dwa nisko przycięte sprowokuje do wyrastania mocniejszych pędów tu niżej. Najlepsza sytuacja się zadziała tutaj. I zobaczcie, to się wszystko zadziało bez naszej ingerencji. Te pędy zaczęły wyrastać, zanim myśmy wycięli te przekwitnięte kwiaty tutaj. O czym to świadczy? Że do wyrastania mocnych, nasadowych pędów w ogóle nie jest potrzebne cięcie. Jeżeli roślina ma optymalne warunki, korzeń ma optymalne warunki, zaraz wrócimy do tego, jakie to są te optymalne warunki, to po przekwitnięciu roślina sama z natury próbuje inicjować rozkrzewianie się od samego dołu. Tu sobie wytniemy złamanego, suchego pęda. O, tak. I to jest sytuacja optymalna. Podobnie jest tutaj. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wygląda. Mieliśmy taką sytuację, że na początku ten krzew urósł sobie niezbyt mocny. Widzicie, takie malutki, krótki pędzik, który pierwszy zakwit, tak? Często tak się dzieje, że młode krzewy zakwitają na takich krótkich, słabych pędach. I zanim zaczęło coś wyrastać z niego, to tutaj z boku, zobaczcie, poszły nam 3 bardzo mocne pędy. Raz, 2, 3. To jest najlepsze, co się mogło wydarzyć, dlatego że to będzie olbrzymi krzew w przyszłym roku. Jeżeli te pędy się nie wyłamią, w następnym odcinku pokażę Wam, co robić, żeby takich pędów nie stracić w czasie, powiedzmy, burzy w lecie. Jeżeli one się nie wyłamią, to będzie super sprawa. Ten krzew będzie bardzo mocny w przyszłym roku. Więc tutaj w zasadzie nic nie robię. To jeszcze mi kwitnie, potem jeżeli mi to przekwitnie, to bez względu na to, jak to przytnę, czy przytnę to tutaj wyżej, czy przytnę niżej, wszystko będzie ok, bo ten krzew będzie się rozrastał. Jak widzieliście przed chwilą, róże wielkokwiatowe z reguły mają tą tendencję, że jeżeli ją przytniecie dość wysoko, na przykład tak, to najprawdopodobniej stanie się tak, że tu lub tu lub tu, na tych pierwszych 3 najwyżej położonych z kątów najwyżej położonych liści zaczną wyrastać pędy, które będą średnio mocne, nie bardzo mocne, nie tak jak te, ale one zablokują wyrastanie czegokolwiek niżej na tym pędzie. Jeżeli tego chcecie, możecie tak postępować, jeżeli tego nie chcecie, możecie przyciąć niżej. Czy jeszcze niżej. Czy jeszcze niżej. Ale są też takie sytuacje, kiedy cięcie jest w ogóle niepotrzebne. I zachęcam Was do eksperymentowania właśnie z taką metodą. Co prawda, tutaj mamy róże wielkokwiatowe i ta metoda, którą ja Wam pokażę, najtrudniej jest ją robić na różach wielkokwiatowych, dlatego że one przeważnie mają mocne, sztywne pędy. Ale akurat ten krzew tak rośnie, że mogę tą metodę zastosować. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że my do pobudzania wyrastania nowych, mocnych pędów blisko nasady nie wykorzystujemy techniki cięcia, ale kształtujemy roślinę poprzez ingerowanie w pracę hormonów roślinnych. I zobaczcie, mam taki drucik, takie uszko. Może to być drut, może to być z drewna taka kuleczka zrobiona. I patrzcie, tak naprawdę to już było. Ja zastałem tą sytuację, ale mógłbym ją sprowokować właśnie przez... Zobaczcie, robię coś takiego.
odginam ten pęd, tak jak się kulkuje pędy róż pnących, i wtedy zmuszam do wyrastania mocnych pędów, o tutaj. A tak naprawdę najbardziej mi zależy na tym pędzie, na tym i na tym, tak? Na tym już mi mniej zależy, bo on jest już troszkę dalej od nasady. Również mogę to samo zrobić z tym słabszym pędem. I z tym pędem. Zobaczcie, te młode pędy na razie je odgiąłem tak, że one są poziomo, ale one po 2-3 dniach podniosą się i będą rosły do góry. A zaraz wam pokażę sytuacje, w których jeszcze lepiej ta metoda się sprawdza. Słuchajcie, wszystkie róże o wiotkich pędach, najłatwiej takie znaleźć wśród róż okrywowych. One naturalnie mają pędy bardziej pokładające się, ale tu mamy takie róże, powiedzmy, z grupy trochę róż parkowych. To są akurat odmiany Martina Visersa o niezbyt sztywnych pędach. I zobaczcie, taką metodę można też zastosować tutaj. Biorę sobie taki pęd, odginam go i takim śledziem przygniatam go do ziemi. Wybieram sobie nie wszystkie, 2 może pędy, które tak potraktuję. Czasem 1 pęd na krzewie i po prostu przyciskam go do ziemi. I teraz prawdopodobieństwo, że tu z nasady coś pobudzę do wyrastania, jest większe, niż gdybym tych pędów nie odgiął. Nie zapominajcie też o tym, żeby sprawdzać takie młode rośliny pod kątem tego, czy nie wyrastają tam dziki. Zobaczcie, to są wszystko dzikie pędy. Różnią się wyraźnie kolorem liści, są mniejsze, bardziej jasne, takie oliwkowo-zielone i matowe. I pamiętajcie o tym, że takie coś wyrywamy, nie odcinamy, tylko wyrywamy. Zobaczcie, gdybym tego nie zrobił, to bardzo dobrze widać, że już czekały na wyrastanie nowe, mocne pędy. Zobaczcie, jaka siła jest tej podkładki, tej dzikiej róży do wzrostu, że ona w ogóle bez naszej ingerencji już tutaj mocno się szykuje do wzrostu. Dlatego wyrywanie takich dzików na bieżąco, nawet się tutaj zaczęła ukorzeniać sama, jest bardzo ważne. To samo jest tutaj. Zobaczcie, tu jest jeszcze więcej tych dzików. Raz, 2, 3. O. I teraz pozostawiliśmy szlachetną roślinę i cała siła z korzenia może iść na budowanie tej szlachetnej róży. Gdybyśmy tego nie zrobili, to przynajmniej połowa tej siły z korzenia poszłaby na tego dzika. I jeszcze raz wracamy do cięcia. Chcę podsumować to, co powiedziałem o cięciu. Jeżeli macie ładnie rozbudowaną roślinę, tak jak tu, to w zasadzie możecie ją traktować tak jak roślinę już dojrzałą i to cięcie po przekwitnięciu może się ograniczać do wycinania przekwitniętych kwiatów, tak? Krzew ma już na tyle mocną konstrukcję, że jest ok. Jeżeli mamy tak jak tutaj, to akurat była roślina sadzona z doniczki. To był goły korzeń, to było sadzone z doniczki później, zdecydowanie później, około 2 tygodnie temu. To, co widzimy już fajnie tutaj, to zobaczcie, po tym jak róża z doniczki trafiła do gruntu, system korzeniowy mógł się spokojnie rozwijać w nieograniczonej przestrzeni. Bo w doniczce mamy ograniczoną przestrzeń. I widać to dokładnie na tych tutaj, o. Tak? I teraz naszym zadaniem jest zrobić coś, co spowoduje, że te pędy urosną jak najmocniej. Żeby to zrobić, to nie pozwolę rosnąć pędom u góry. Podobnie tu.
Natomiast tą część, zobaczcie, tą część mogę zostawić. Zostawię trochę liści na tym leżącym pędzie. On nie jest złapany żadnym śledziem, żadną kulką. Po prostu naturalnie się położył. Fajna sytuacja, dlatego że tu nic wielkiego nam nie urośnie, a cała ta energia wytworzona przez te liście będzie wykorzystywana tutaj na budowę mocnego krzewu przez te nowe odrosty, tak? Jeszcze jedna sytuacja tutaj. Cały czas mówimy o tej samej odmianie. Zobaczcie, jak się różnie zachowuje. Tutaj nie mamy aż tak mocnego krzewu, ani tak słabego jak ten. Jest coś po środku, tak? On dopiero zaczyna kwitnienie, więc możemy mu pozwolić dokończyć to kwitnienie i później obserwować. Zobaczcie, tutaj już nam wyrastają nowe pędy. Jeżeli one będą rosły, możemy się wtedy całkowicie pozbyć tych pędów krótkich, takich zakończonych kwiatostanami, a zostawić miejsce na wyrastanie tych mocnych pędów. Tutaj mamy róże okrywowe i tak naprawdę róże okrywowe w zasadzie same, bez naszych ingerencji, bez naszego cięcia, powinny sobie poradzić. Tutaj jeszcze tego dobrze nie widać, ale za jakiś czas zobaczycie, że tu ze środka zaczną wyrastać nowe, mocne pędy. Tak jak dzieje się dokładnie tutaj w sztadromie. Tu i tu. Ale teraz jedno najważniejsze pytanie. Co zrobić, żeby wasze świeżo posadzone róże, młode róże, chciały tak rosnąć, jak tutaj widać? Co zrobić, żeby spowodować u nich taki wigor, że będą naturalnie budowały mocne, szkieletowe pędy od samej nasady? Są dwie rzeczy, o których musicie pamiętać. Po pierwsze, to co mówimy, wszystkie te róże, które tutaj rosną, które były sadzone na początku maja, a niektóre jeszcze później z doniczek, one nie były w ogóle nawożone w tym roku. W ogóle zero nawożenia. Błąd, który bardzo wiele osób popełnia, szczególnie takich, które chcą szybko mieć ładne rośliny, jest taki, że zbyt wcześnie podają nawóz. Rośliny jeszcze nie rozwiną systemu korzeniowego, a już podajecie nawóz. To jest olbrzymi błąd, który po prostu robi dokładnie na odwrót niż to, co chcecie osiągnąć. Powoduje zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego. A pamiętajcie o tym, że góra, czyli to wszystko, co wam tu wyrasta, rośnie równolegle z systemem korzeniowym, czyli najpierw system korzeniowy się rozrasta, a potem zaczyna się robić to. Jeżeli podacie nawóz, tak, który upośledza system korzeniowy, bo przypala młode korzenie, to nie dziwcie się, że roślina ma duże trudności z wypuszczeniem czegoś takiego, tak? Te rośliny nie dostały żadnego nawozu, zostały posadzone, mało tego, te, które były sadzone jako goły korzeń, w ogóle nie były podlewane. Ale nie zachęcam was do tego, żeby w ogóle nie podlewać roślin, szczególnie jeżeli mieszkacie w takich rejonach, gdzie jest bardzo sucho albo gdzie macie piaszczyste podłoże. Wtedy podlewajcie, ale niezbyt często. Myślcie o korzeniu. Chodzi o to, żeby system korzeniowy miał jak najbardziej optymalne warunki do rozwijania się, czyli żeby się rozwijał głęboko, żeby głęboko penetrował w poszukiwaniu wilgoci i składników pokarmowych. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, oprócz nawozu, którego powinniśmy unikać na początku, druga rzecz bardzo, bardzo ważna, a która wpływa na rozwój systemu korzeniowego, jest to, że zobaczcie, bardzo często to podłoże jest tutaj napowietrzane, spulchniane. Tak? My tutaj nie mamy jeszcze ściółkowania żadnego korą, ale i robimy to specjalnie, dlatego że po jakimś gwałtownym, nawalnym deszczu, kiedy to podłoże się zbije, zleje, spulchniamy to pazurkami czy motyczką i wtedy tak spulchnione podłoże daje dwie rzeczy. Tam ono lepiej oddycha, czyli ta wymiana gazowa jest lepsza, mało tego, pod tą taką wyschniętą, suchą warstwą, o widzicie, taką wyschniętą, suchą warstwą mamy glebę, o widzicie, która bardzo dobrze zatrzymuje wilgoć. O, widzicie? Gdybyśmy tego nie spulchnili, to tej wilgoci tu byłoby dużo, dużo mniej, dlatego że taka zbita warstwa gleby odparowywuje dużo więcej wody, a tak to przesycha nam tylko te 2 cm z góry. To się robi suche jak popiół, ale
pod spodem, w głębi jest bardzo dużo wilgoci, z której może korzystać system korzeniowy. I o to chodzi. Na koniec podsumowanie tego odcinka. Słuchajcie, młode rośliny po pierwsze potrzebują optymalnych warunków do rozwoju systemu korzeniowego i o tym musicie myśleć. Nie o górze, o tym co widać, ale o tym, jakie warunki do rozwoju ma system korzeniowy. Nie może mieć zbyt zasobnego podłoża, bo młode korzenie będą upalane. Nie może mieć za sucho, nie może być za mokro. Więc o tym myślcie. Zbyt częste podlewanie też wcale nie jest dobre, bo nie zmuszacie systemu korzeniowego do rozbudowywania się w głąb. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy rośliny Wam przekwitną, tak jak tutaj, to nie musicie od razu biec z sekatorem, tak jak w przypadku starych roślin, kiedy ogławiacie i wtedy ogławianie takie, im szybsze jest, tym lepsze, dlatego że zmuszacie roślinę do wytwarzania nowych bocznych odrostów, które szybko zakwitną. Tutaj wcale tak nie musicie robić, dlatego że zobaczcie, pozostawienie takich roślin przekwitniętych z dużą masą liści powoduje lepszą inicjację wyrastania czegoś takiego. Zbyt szybka ingerencja i zbyt szybkie wycięcie tych przekwitniętych pędów może spowodować takie zahamowanie wzrostu nawet na 3-4 tygodnie. Gdybym ja to wyciął powiedzmy 2 tygodnie temu w ten sposób, o, to cała roślina na jakieś 2-3 tygodnie zostałaby zahamowana we wzroście i to mogłoby się tak nie pojawić tutaj. Tego mogłoby nie być. Dlatego młodym roślinom ważne jest, żeby nie pozbawiać ich tej masy liściowej zbyt szybko. Dajcie im czas i obserwujcie, czy one nie puszczą tego z dołu. Jeżeli warunki wzrostu korzenia będą optymalne, to jest olbrzymia szansa, że będziecie mieć dokładnie taki widoczek jak tutaj, że to od dołu samo zacznie rosnąć. Ale możecie mieć też sytuację podobną jak tutaj, że tutaj się nic nie dzieje, tak? Nic nie dzieje się. Ja pozostawię to jeszcze, powiedzmy, na tydzień i jeżeli dalej tak będzie, no to wtedy przytnę ją dość krótko, tak? Wtedy ją zmuszę do rozkrzewienia się przez krótkie przycięcie. Ale może się zdarzyć, że ona sama zainicjuje wzrost tu z nasady bez przycinania. I o to chodzi, żebyście się nie spieszyli z cięciem, tylko poczekali, dali im czas i być może same rośliny zainicjują wypuszczanie takich pięknych nasadowych pędów od dołu. Nie zawsze szybkie cięcie, nie zawsze mocne cięcie da Wam taki efekt, jakiego oczekujecie. O to chodzi. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam, żeby Wasze młode rośliny rozrastały się tak jak ten tutaj krzew, żeby były jak najmocniejsze, bujne i wcale nie potrzebujecie do tego ani nawozów, ani oprysków. Potrzebujecie tylko cierpliwości. Zwróćcie też uwagę, że czasem kilka krzewów tej samej odmiany posadzonych w jednym miejscu nie rośnie identycznie. I to jest też normalna sprawa. Wielu z Was panikuje od razu, że coś jest nie tak, bo jeden krzew jest większy, drugi jest mniejszy. Na początku tak może być. Dajcie im czas, bądźcie cierpliwi, a rośliny odwdzięczą Wam się dobrym wzrostem. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym odcinku.